Przy rejestracji na naszej platformie będziesz musiał wypełnić formularz. W tym formularzu zapytamy Cię m.in. o opis projektu, problem, który rozwiązujesz, jaką wartość dla klienta dostarczasz, jaką masz konkurencję, jak według Ciebie innowacyjny jest Twój pomysł, co już zrobiłeś, czego od nas oczekujesz i kto jest Twoją grupą docelową. Co możesz zrobić teraz, żeby lepiej wypełnić ten formularz i zwiększyć swoje szanse? Przede wszystkim skup się na opisie swojego projektu. Nie sil się na akademicki język, nie próbuj dodawać fajnie brzmiących, ale nic nieznaczących słów. Przykładem takiego sformułowania, które nic nie wnosi, jest opisanie się jako innowacyjny, szybko rosnący startup z Warszawy. Nie odróżnia Cię to w żaden sposób od 2000 innych szybko rosnących, innowacyjnych startupów w Warszawie, a nam utrudnia właściwą ocenę. Proponuję, żebyś przeczytał opis swojego projektu kilku znajomym, ponieważ jeżeli oni nie zrozumieją, czego dotyczy Twój pomysł, prawdopodobnie my też nie zrozumiemy. Teraz jak opisać Twój problem? Przede wszystkim musisz upewnić się, czy ten problem na pewno istnieje. Wielokrotnie zgłaszały się do nas do programu projekty, na przykład wypożyczalnie książek, na której możesz zeskanować swoje książki, które pożyczasz znajomym i potem śledzić, komu je pożyczasz. Teoretycznie wydaje się to bardzo ciekawe, ale w praktyce nikt nie był nigdy zainteresowany tym, żeby płacić za aplikację, do której musisz skanować książki, odznaczyć, komu je pożyczyłeś, a potem pilnować, czy na pewno ktoś ci oddali. Możesz sprawdzić, czy ten problem na pewno istnieje i czy ktoś będzie skłonny zapłacić za jego rozwiązanie, na przykład przeglądając grupy na Facebooku, czytając fora internetowe, czy po prostu rozmawiając z Twoimi potencjalnymi klientami. Jeżeli sprawdzasz w ten sposób pomysł, nie zapomnij napisać nam, czy zrobiłeś jakieś wywiady, czy przeczytałeś fora, ponieważ to wszystko pomoże nam lepiej ocenić potencjał Twojego pomysłu. Ostatnią rzeczą, którą warto zrobić przed wypełnieniem formularza, to analiza konkurencji. Oczywiście zaczynamy od Google'a i googlujemy słowa klucze, które są związane z Twoim pomysłem, ale warto też wspomnieć i pomyśleć o tym, że nie zawsze konkurencja jest taka prosta i mamy konkurencję niebezpośrednią. Na przykład pracowaliśmy kiedyś nad projektem startupu, który chciał zrobić taką aplikację, na której Ty jako właściciel wspólnoty mieszkaniowej możesz założyć grupę dla Twojej wspólnoty, no i pisać tę informację, że wywóz śmieci, że można odebrać klucze. Teoretycznie bardzo fajny pomysł, istniejący problem, ale okazało się, że większość wspólnot mieszkaniowych w Warszawie po prostu robi to przez Facebooka. I nie mamy za bardzo żadnej wartości dla nich dodanych, żeby ich z tego Facebooka wyciągnąć, ponieważ i tak są tam każdego dnia i te powiadomienia dostawali. Polecam też tutaj przejrzeć 3 strony: F6S, Crunchbase i AngelLista. Są to strony, które agregują startupy z całego świata i możesz na nich sprawdzić, czy dany startup dostał finansowanie, ile lat przeżył, czy został zamknięty, czy w jakich krajach operuje. W ten sposób będziesz w stanie ocenić, czy tego typu pomysły jak Twój były już na rynku i na przykład, że nikomu nie wyszedł, czy może masz już podobne 3 czy 4 startupy operują w Polsce i będziesz musiał z nimi konkurować. Mam nadzieję, że te informacje pomogą lepiej wypełnić Ci formularz i dostać się do programu i że niedługo będziemy współpracowali nad Twoim pomysłem. Powodzenia!